Wyobraźcie sobie twierdzę, w której cisza potrafi być straszniejsza niż krzyk. To Yediculehisary, czyli twierdza 7 wież. Miejsce, o którym bardzo mało się mówi i jeszcze mniej osób tak naprawdę jest wiedza. A szkoda, bo to miejsce, w którym rozgrywały się najciemniejsze historie Stambułu. Dzisiaj pokażę Wam, co kryje się za murami twierdzy 7 wież, ale najpierw trochę o jej historii. Yediculehisary powstała w roku 478 jako część murów obronnych Konstantynopola jeszcze w czasach bizantyjskich. Mury te, jak i Złota Brama, którą za chwilę Wam pokażę, służyły do tego, żeby kontrolować przepływ ludzi i towarów z zewnątrz Konstantynopola. W XVI wieku Osmanowie dobudowali kolejne wieże, tworząc układ, który przetrwał do dziś. Kompleks był świadkiem zarówno triumfów i ceremonii, jak i mrocznych wydarzeń, więzieniem dla politycznych wrogów, skazańców i czasem ambasadorów. Yediculehisary to dawna twierdza i więzienie zbudowane na ruinach słynnej Złotej Bramy. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły kompleks kamiennych murów, ale w historii zapisała się jako miejsce, gdzie triumf cesarzy zmienił się w echo wyroków, zniknięć i dyplomatów, którzy nigdy nie wrócili do domu. To 7 wież, które widziały więcej strachu niż światła dnia i dziedzińce, po których do dziś przechadza się cisza cięższa niż historia. Twierdza ukryta z dala od turystycznych szlaków, pełna mrocznych opowieści, które przetrwały w kamieniach, choć ludzie próbowali o nich zapomnieć. A za mną znajduje się jedna z najważniejszych bram na świecie. To Złota Brama. Brama, przez którą wjeżdżali triumfalnie i świętowali bizantyjscy królowie oraz cesarzowie. Brama, którą później, po zdobyciu Konstantynopola, zamurowano. Za chwilę opowiem Wam dlaczego. Złota Brama Altyn Kapı to nie była zwykła brama. To była brama zwycięstwa. Przez jej 3 marmurowe łuki wjeżdżali cesarze po triumfach militarnych. Marmur sprowadzono z wysp Morza Egejskiego. W czasach świetności brama była pokryta złotymi dekoracjami odbijającymi światło tak mocno, że podobno ptaki myliły ją ze słońcem. W epoce osmańskiej Złota Brama straciła znaczenie ceremonialne. Postanowiono ją zamurować, dlatego że była słabym elementem konstrukcyjnym, była podatna na wstrząsy i przez to była też słabym punktem w obronie całej twierdzy. Zamurowanie tej bramy więc miało 2 znaczenia. Po pierwsze znaczenie strategiczne, po drugie symboliczne. Symboliczne dlatego, że zamurowując tą bramę jakby podkreślono upadek Konstantynopola, upadek Cesarstwa Rzymskiego, Bizancjum oraz rozpoczęcie nowej epoki Imperium Osmańskiego. Jako ciekawostkę jeszcze dodam, nie wiem czy będzie widać na kamerze, nad tym takim dużym łukiem są w marmurze wykute takie dziury. Te dziury służyły do tego, żeby wkładać jak puzzle, jak klocki Lego elementy złote i podczas oblężenia murów, obronnych murów Teodozjusza ściągano te elementy złote, żeby ktoś ich po prostu nie ukradł.
Wspomniałam o tym, że twierdza siedmiu wież jest zbudowana na murach obronnych Konstantynopola, murach Teodozjusza. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić też odcinek o tych murach, bo to jest fascynująca historia, tak jak historia całego praktycznie Konstantynopola. Tylko chciałam Wam pokazać, że tutaj za mną jeszcze, zaraz naprzeciwko tej złotej bramy, znajduje się tak zwana mała złota brama, która była elementem wzmacniającym całą fortyfikację. Elementy murów Konstantynopola są widoczne dookoła tej wieży, nawet jadąc tutaj czy przechadzając się dookoła tego kompleksu, można te mury zobaczyć. Jesteśmy teraz w pierwszej wieży, w wieży Genç Osman Kulesi, czyli wieży młodego sułtana Osmana. To tutaj w 1622 roku sułtan Osman II został zamordowany przez jęczarzy. Legenda głosi, że nocą tutaj właśnie na tej wieży słychać kroki młodego sułtana. Za nami tutaj znajduje się tak zwana krwawa fontanna, dlatego że na tej wieży nie tylko został zamordowany Osman, tutaj również torturowano i więziono różnych więźniów. Słychać z tej wieży były krzyki i rozpaczliwy płacz. Słuchajcie, a ja mam ciarki dosłownie. Jest tutaj bardzo cicho, chłodno i wilgotno. Tak jak wspomniałam wcześniej, Yedikule Hisary, czyli twierdza siedmiu wież, nie jest popularną atrakcją turystyczną, a szkoda, bo to miejsce, które warto zobaczyć, ale przez to tutaj praktycznie nie ma turystów i jest cisza, można spokojnie sobie pozwiedzać. Fascynujące miejsce. Wyobraźcie sobie żołnierzy, którzy po tych schodach się tutaj wspinali, pilnując więźniów. Zobaczymy, czy uda nam się wejść na samą górę. No i słuchajcie, udało nam się wspiąć na samą górę. Nie było łatwo. Schody są bardzo strome. Jest ich bardzo dużo, ale za to widok rekompensuje ten wysiłek.
Idziemy jeszcze na drugą część tego szczytu, tutaj tego tarasu, żeby zobaczyć wewnętrzny dziedziniec. Słuchajcie, no bomba. Mi się podoba bardzo. Nie byłam nigdy wcześniej. Fajnie jest zobaczyć. Bardzo mi się podoba tutaj. Słuchajcie, sama świadomość tego, że chodzi się po czymś, co ma ponad 1500 lat, niesamowite wrażenie. Jestem już na głównym dziedzińcu. Powiem Wam, że te schody na tej wieży, no to był wyczyn. A teraz krótko o tym dziedzińcu. Na tym dziedzińcu dawniej składowano żywność dla żołnierzy, składowano tutaj broń. Przetrzymywano również tutaj dyplomatów, którzy doznali przychylności sułtana, żeby nie wtrącać ich do więzień we wieżach. Jeszcze jedna ciekawostka o tej drodze, którą właśnie idę, droga, która wiedzie ze Złotej Bramy. To jest droga, która jest oryginalną drogą z V wieku naszej ery, więc no słuchajcie, 1500-1600 lat, kamienie, przechadzać się fajnie. A teraz za mną Top Kulesi, czyli wieża Armatnia. To jedna z tych wież, która została tutaj dobudowana przez Osmanów. W środku nie ma schodów, są rampy, które zapewniały żołnierzom możliwość wciągnięcia dział armatnich na górę. Wieża Armatnia strzegła południowego odcinka twierdzy z widokiem na Morze Marmara. Działa były oznakowane pieczęcią odlewu. Podczas ceremonii armaty strzelały 3 razy, co było symbolem stabilności władzy. Wieża była w stanie utrzymać nawet kilkanaście dział jednocześnie. Posiadała pomieszczenia magazynowe dla prochu i dla amunicji. A teraz wejdziemy, zobaczymy, jak ta wieża wygląda w środku. Słuchajcie, zabawna rzecz. Za mną są stoły i krzesła. Nie wiem, może tutaj jakieś specjalne konferencje się odbywają, albo przez to, że jest tutaj niesamowita akustyka w tej wieży, być może nawet jakieś koncerty. Faktycznie, tak jak mówiłam wcześniej, nie ma tutaj schodów, tylko są rampy po to, żeby działa armatnie zostały tutaj wciągnięte na górę. Szkoda, że jest to wszystko odgrodzone, nie można tam wejść na sam szczyt. Jako ciekawostkę dodam, że twierdza 7 wież istnieje w polskiej literaturze oraz historii również pod nazwą Jedikuła i jest ona owiana bardzo złą sławą jako jedno z najgroźniejszych więzień w historii.
Pewni kronikarze podają również, że w pewnym czasie w polskiej historii nie istniała rodzina szlachecka, z której ktoś nie byłby więźniem Jelikuły. A teraz za mną znajduje się druga z 3 okrągłych wież. To Zindan Kulesi, czyli wieża więzienna, tak zwana wieża inskrypcji. To jedno z najczarniejszych i najbardziej mrocznych więzień dla dyplomatów oraz przeciwników politycznych. Wieża ta nazywana jest również wieżą inskrypcji, dlatego że na ścianach są widoczne inskrypcje w kilku językach. Tak jak wspomniałam wcześniej, więzieni tutaj byli dyplomaci. Są to takie mini dzienniki tych więźniów z datami, z modlitwami i z prośbami o listy. Niektóre z tych zapisków podobno opisują dni głodu oraz modlitwy. Chodźmy do środka. Jestem ciekawa, jak wygląda ta wieża w środku. Czy można będzie zobaczyć cele tych więźniów, jak one wyglądały i w jaki sposób byli tutaj więźniowie trzymani. Legendy głoszą, że w nocy słychać tutaj odgłosy jęków dyplomatów, którzy zostali tutaj skazani na śmierć. Przede mną trzecia i ostatnia już z okrągłych wież to Hazine Kulesi, czyli wieża skarbca. Tutaj przechowywane były klejnoty, złoto oraz ważne dokumenty Imperium Osmańskiego. Tutaj przechowywano skarbiec osmański, najcenniejsze dary od królów Europy, klejnoty, złote monety, jadeitowe, puchary z Indii. Wieża zaopatrzona była w zamki zabezpieczone systemem wielokluczowym, a strażnicy zmieniali się tutaj co godzinę. Jako ciekawostkę dodam, że w XVII wieku z tej właśnie wieży został skradziony bardzo słynny klejnot, pierścień od Doży Weneckiego.
Złodzieja znaleziono po 3 dniach, a jego kara, no cóż, jego kara odbyła się w innej wieży więziennej. I to była już ostatnia wieża, która w tym momencie, w dniu dzisiejszym, jest otwarta dla zwiedzających. Jak było widać na przebitkach, duża część tutaj terenu jest odgrodzona. Trwają tutaj prace renowacyjne. Mam nadzieję, że wkrótce każda z wież będzie dostępna dla zwiedzających, dlatego że kryje tutaj się kawał historii i warto byłoby zwiedzić każdą z 7 wież, twierdzy 7 wież. Dzisiaj Yedikule Hisary jest miejscem cichym, ale gdy przyłożysz dłoń do murów, poczujesz puls historii. A gdy użyjesz wyobraźni, usłyszysz szepty cesarzy, kroki strażników oraz lament i nawoływania więźniów. Yedikule widziało narodziny i upadki i do dziś stoi tutaj, na granicy dzielnicy Fatih w Stambule. Bilet kosztuje 50 lira dla obywateli Turcji oraz 250 lira dla zagranicznych zwiedzających. Ja z mojej strony oczywiście bardzo polecam zwiedzić to miejsce. Można tutaj dotrzeć albo Marmaray, albo minibusem ze stacji Cevizli-Bağ, czy też z Zeytinburnu na przykład. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, lajkowania i oczywiście subskrypcji. Dziękuję na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.